Dzień dobry. Dzisiaj taki krótki film o pomiarze czułości. Mam na stole swojego tarabana. On jest bardzo dobrze zestrojony. No ale jaką ma czułość? No to postaramy się to jakoś tam zmierzyć. Niestety tłumiki regulowane Piotra musiałem mu odesłać ze względu na to, że musi na niedzielę przygotować prezentację, więc korzystam ze swojego tłumika. Standardowy zestaw, czyli stereokoder, tłumiki, no i oczywiście symetryzator. No dobra, spróbujemy coś zbadać tak pobieżnie, wiecie, nie? Metodą piskową. Słychać, że coś nam piszczy, prawda? Jak pamiętacie, pierwsza sekcja 20 dB jest po to, żeby zniwelować te 10 mV na wyjściu stereokodera. Czyli mamy w tej chwili 1 mV, 100 mV, 10 mV. Kurde, żadnych zmian. 1 mikrowolt. A, przepraszam, tutaj też były mikrowolty. 1 mikrowolt. Nic. 1/10 mikrowolta. Nic. No kurde, piszczy i piszczy, jaka piękna czułość, prawda? Wiecie, tak nie do końca. Kurde, zobaczcie. Zapomniałem podłączyć wyjście tłumika do symetryzatora. No cóż nam z tych pomiarów? Nic, prawda? No to cóż, podłączmy to. No, zobaczymy, co teraz uzyskamy. Zaczynamy. 1 mV piszczy. 100 mikrowoltów piszczy. 10 mikrowoltów piszczy. 1 mikrowolt. No, tu już troszeczkę słabiej piszczy, nie? Tutaj to już mamy taki lepszy trochę pomiar. 1/10 mikrowolta. Zobaczcie, właściwie żadnej zmiany w stosunku do 1 mikrowolta. Czyli tutaj też coś już jest nie tak, prawda? 10 mikrowoltów. No z tym to się zgodzę. No to może 5 mikrowoltów. Z tym też się mogę zgodzić. Ale czy więcej? 3 mikrowolty. No wiecie. Trudno powiedzieć, ale załóżmy, że jest, nie? No, coś tu nam reaguje nawet, prawda? No dobra. No to tyle to może być, no. Ale na pewno nie więcej niż tuner, który mierzyliśmy w filmie o tłumikach, czyli AS215. A pamiętacie, że ten tuner z pomiaru stosunku sygnału do szumu to mu wychodziło tak 2,8 mikrowolta. No i to na pewno jest prawda. A dlaczego? Bo ten tuner jest ekranowany w całości. Ponadto wyjście z głowicy, ekranowanej głowicy, ma wyprowadzone kablem koncentrycznym również na gniazdo 75-ohmowe, czyli ekran 100%. A co mamy w przypadku takich radioodbiorników? Głowica nieekranowana. Tu mamy kawałek kabla symetrycznego, który pracuje jako antena. I niestety wykonywanie takich pomiarów nie jest prawidłowe. Mniej więcej coś tam możemy określić,
ale nigdy to nie jest prawidłowy pomiar. Nie ma co się tutaj podniecać. Aby taki pomiar przeprowadzić prawidłowo, należałoby taki odbiornik wsadzić do jakiegoś ekranu i tutaj zrobić punkt styku. To również powinno być zaekranowane. I wtedy uzyskamy w miarę taki precyzyjny pomiar. To może jeszcze wróćmy do naszego tunera AS215, no i tej naszej metody piskowej. W tej chwili mam tutaj 10 mikrowoltów ustawione. Tuner jest podłączony do tłumika. Podgłośnimy. No i słyszymy oczywiście ładny pisk. Jak damy tutaj 1 mikrowolt, to oczywiście pisk troszeczkę się zmniejszył, ale z tamtych pomiarów pamiętacie, że niestety stosunek sygnału do szumu nie jest spełniony. Ale zobaczcie, gdy w takim tunerze dobrze zaekranowanym włączę 1/10 mikrowolta, to niestety nie mam już nic, bo te sygnały gdzieś tam krążące po prostu się nie przedostają na głowicę. No dobrze, to jak sobie z tym wszystkim poradzić? Oczywiście pomiar taki, no, może nie wstępny, ale przybliżony. Oczywiście robimy takimi metodami, no bo one są metodami jakimiś tam, prawda? A jak ocenić to wszystko? Czy głowica jest tak dobrze zestrojona, czy nie? W taki prosty, prymitywny sposób. A ja to robię w ten sposób, że mam swoją stację, tak zwaną DX-ową. Jest to w moim przypadku jedynka nadawana z Łosic. Ona ma stabilny sygnał. Propagacja też mniej więcej jest stabilna cały czas. No i właśnie sobie taką stację podłączymy do tunera, na przykład tego. I się dostroimy do tej stacji. Się do poprawienia tych umiejętności. Tu jestem dokładnie w tą stację wstrojony. I pilnuję, żeby było w poziomie i Mam w pionie, widzisz? czyściutki Bo odbiór. pod takim kątem prostym najszybciej się piłuje i najlepiej. Naprawdę. Próbuję zrobić Oczywiście wieszak właśnie. Teraz skracam. w trybie mono. Było mniejsze. W trybie stereo No to musimy wiesić w środku. to już tam się szumy pojawią. Wieszak. Ale tarabana mamy w trybie mono, załóżmy, prawda? Więc tutaj będziemy to porównywać. I wiem, że Tutaj powstanie taki odbiór tej stacji to właśnie zapewniają mi tunery, które mają czułość na poziomie właśnie tych 2-3 mikrowoltów. No dobra, no to w takim razie podłączymy tarabana. Tutaj, słuchajcie, naprawdę żadnych szumów, nic nie ma, jest czyściutko. Sami to robią, a nie, że Przyłączymy antenę. Włączymy tarabana. To możemy wyłączyć. Sprawdzamy, czy jest heterodyna odpowiednio. Tak, 99 MHz. Heterodyny to daje nam właśnie odbiór tej stacji. wychowanie dzieci, ale też napiłowanie drzewa, porąbanie, palenie, no i wszystko. No, To ta było sama już stacja, w ale tym słuchajcie, czasie. I ja tak właśnie tu myślę, niestety że jak są już konstancja szumy. będzie rosła, to też będę uczył normalnie rąbać wyraźne drzewo, szumy. piłować, żeby... W przypadku tunera AS215 było czyściutko, więc taraban nie może mieć większej czułości niż ten tuner. Czyli zobaczcie, te piskowe pomiary na poziomie 1 mikrowolta to są bajki. A tutaj jak najbardziej prawidłowe. Także życzę Wam sukcesów w pomiarach czułości Waszych radioodbiorników. Dziękuję.